freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus, a dzisiaj sobie porozmawiamy o spotkaniu, które był w Niemczech, jeżeli chodzi o spotkanie z devami. Mam tutaj filmik od pewnego streamera Frogiego. Dokładnie jego nick to Frogi Boy, tak? Frogi Boy. On był na tym spotkaniu w Niemczech, gdzie tutaj też macie dużo informacji o tym, co tam się tak naprawdę co się działo z pierwszej ręki. Omówimy to sobie też. Link do tego będziecie mieli u mnie na kanale, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć też sami. Ogólnie powiem wam szczerze, jak ja tak przeglądałem te pierwsze no to ciekawiło mnie w ogóle co oni tam pokażą, no bo faktem, z jednej strony nie mogą jakoś nie wiadomo jak dużo pokazać, prawda? Więc czekajcie, przejdziemy tutaj. Tutaj ogólnie mamy całą ekipę tych wprowadzających, też devów, którzy pracują. Tam oczywiście widzicie w tle różne nagrody, czy też całą ekspozycję, którą mieli na Community Gathering, czyli na tym spotkaniu całych z devami. Przejdźmy sobie dalej. Widzisz, że do jakichś może konkretów, gdzie już będzie zapowiedział jeden dev, bo to ogólnie przedstawiają całą ekipę. Jest tu m.in. Agos, której nie było chyba tam w Los Angeles, z tego co pamiętam. Tu ogólnie pokazują, co będą robić przez cały dzień, jeżeli chodzi o spotkania. Przejdźmy sobie dalej, bo tam to są tylko... tutaj już przejdziemy do omówienia paru rzeczy, które dodawali pytania też gracze tam na miejscu i ci też z internetu. Będzie coś tu lepiej widać? Mnie zaraz rzuci Frogi, bo Frogi wiem, że trochę tam przybliżał parę razy. No to jest ogólnie właśnie omówienie tych pierwszych podpunktów dwóch, jeżeli chodzi o Zenit, jeżeli chodzi o dowódców. No i też te pytania, sugestie, jeżeli chodzi o rejestrację. Zenit już widzieliście, jak wygląda, bo robiłem filmik o tym ostatnio, czyli jak to wygląda, jeżeli chodzi o trup defense, 12% kawalerii, minus 10 i 5% do regeneracji życia. Więc pamiętam, że to oglądaliście u mnie. No i tu widzimy już jednego z dowódców, wizerunek. Jak tak naprawdę będzie wyglądał. Nie wiem, czy to jest do Open Field, czy do garnizonu akurat dowódca. No, ale widać, że jest dużym łukiem. Bardzo ma taki, mi się zdaje, podobny łuk jak Artemisia. Może coś z tamtych powiązań. Ale no jest jakby tak powiedzieć, taki widać postury ten łucznik. Wątpię, żeby to była jakaś wersja Prime. Jakiegoś innego dowódcy, którego już teraz mamy. Nie chce mi się w to wierzyć. Żeby taka była. Myślę, że to będzie totalnie nowy dowódca. Tutaj sugestie, pytania a propos Roka. Tu macie też jeden z tych screenów, który wam pokazywałem, czyli że jak będzie wyglądał VIP 19, też 6 nowa era, smite damage. To są 3 podpunkty, które tutaj tam przegadywali sobie na tym spotkaniu. A ogólnie tutaj na filmiku zobaczymy, czy będzie jakieś przybliżenie Frogi zrobił, bo wiem, że chyba robił. Ale jak będziemy mieli już VIP-a 19, to będzie... jak będziemy się teleportować, to będzie taka specjalna animacja przy VIP-ie 19, jeżeli chodzi o teleportację. I także marsz, który będzie ruszał, to będzie inaczej, jakby tak powiedzieć za sobą, jak będzie szedł, to będzie miał tam takie złotą poświatę. Więc będziemy widzieć, jak to rzeczywiście wygląda z tym VIP-em 19, czyli zrobią to, co mówili, że chcą takie bardziej wizualne rzeczy pokazać, prawda? Że ten VIP 19, no, będzie bardziej taki do wizualizacji, pokazania, tu jest gracz, który ma takiego VIP-a, że docenić. I tu jest zakres, którego nie widziałem tak dobrze, ale tu jest zakres, jeżeli chodzi o te szóstki, nowa era ogólnie całego Rise of Kingdoms, którą chcą wprowadzić. I tutaj, jeżeli Frogi to by przybliżył. Kurczę, nie ma tutaj, bo wiem, że on opowiada tam o całej tej szóstce, jak to wyglądało.
I że to chyba będzie podobne jak w Call of Dragons, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o... Wiecie? Tak, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Call of Dragons, czyli będzie podobne, jeżeli chodzi o szkolenie i wartości, jeżeli chodzi o te szóstki, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak to się będzie, wiecie, rozwijało. Jeszcze to jeszcze cofniemy, bo chcę się upewnić. Czy to będzie to? Spróbuję rzucić to na większy monitor, poczekajcie. Może tutaj to zobaczymy lepiej, żebym ja wam mógł to fajnie pokazać. Czekajcie. Troop type, others, technologia. Każdego frugi akurat nie przybliżył. No nie widzę tutaj. To już potem rozmawiam o smite damage, więc niestety nie widzę. Nie widzę tego tak, jak bym chciał. Szkoda. Niestety. Zaraz tutaj przejdziemy do tej drugiej strefy. Tu omawiali ogólnie talenty smite damage, jak to będzie wyglądało. Już wam tylko przejdę dalej. Tak, tutaj ogólnie o smite damage, czyli to będzie szła, jakby tak powiedzieć, piechota. Dalej, tutaj mamy game system. O, tu akurat fajnie przybliżył, że nav players catching up to players in SOC, czyli będą mogli szybko się dostać do poziomu graczy z SOCa. Matchmaking, mają coś zrobić z matchmaking Arki Osirysa. Nie pamiętam, o czym tam mówił, ale mówił, że tam będzie inaczej dobierane, zresztą to będzie chyba w dalszej tam części będzie mówione, co będzie głównie brane pod uwagę. E-sport, jeżeli chodzi o popularność Osiris Ligi. Dlaczego musimy się pozbywać wszystkich surowców przy migracji? Marki pretekstowe, czyli typu właśnie jak BAL. Też tam były takie pytania. No i czy będziemy mogli widzieć w grze wszystkie itemy i wszystkie statystyki, tak jak wchodzimy w bug, nie? Pierwsze to było, jeżeli chodzi o nowe upy starych gracze. Szkoda, że tego po prostu nie przybliża, bo tutaj akurat Frugi nie przybliżał tego. O, ogólnie ten deweloper strasznie widać, że ciężko mówi po angielsku, jak się go słuchało, jak ja odpalałem sobie inny, więc nie pokazywałem wam tak na... O, nie wiem, czy usłyszycie. Potem podczas jakby tego wszystkiego zaczął mu pomagać ten jeden z głównych, powiedzmy, takich osób, które opowiadają o dodatkach. Tu właśnie dają różne takie, o tym co kiedyś rozmawialiśmy, możliwości dla nowych graczy, żeby się lepiej rozwijali, jak najszybciej dostawali się do graczy, którzy są starymi graczami, żeby po prostu nowy gracz mógł szybciej się dopasować do starego gracza, że jeżeli chodzi, wiecie, gear i tak dalej, więc będzie takich parę eventów, które będzie tam pomagać według nich. Idziemy dalej. Tak, i AO matchmaking. Wiem, że tam było na pewno siła, kill pointsy, playtime. Siła, kill pointsy, playtime i jeszcze jedno, i chyba technologia. Tak mi się zdaje, że tam jest brana pod uwagę. Bo mogę się mylić, ale chyba tak jest. To są 4 rzeczy, które będą przy wyborze. Będzie więcej e-sport eventów. Czyli takich chyba jak Osiris Liga. No tutaj było pytania pro tego surowców. Ogólnie stwierdzili, że tu chodzi bardziej o to, że oni nie chcą, żeby surowce między cross-realami, żeby nimi jakby handlować. Tak to zrozumiałem z tego, co on tam opowiada. Dlatego... No tak, trading, czyli jeżeli chodzi o sprzedawanie surowców. Tu była właśnie kwestia tego quick markera, czyli na przykład, że szybko postawić gdzie jest bal i marker specjalny, żeby był. No, nie wiem, czy zauważycie, ale na niektórych eventach takich szybkich markerów pojawiają się takie albo takie oznaczniki. No i tu było pytanie, żeby można było mieć cały wygląd jakby tak w ten bug
ze statystykami i tak dalej, że nie trzeba było wszystko wchodzić po 5 razy. Ogólnie mają tam w planach parę zmian, jeżeli chodzi o cały Rise of Kingdoms, ale to pewnie będzie w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o przygotowanie gry, że będzie granie na klawiaturze, myszce, telefonie, czy to jakoś będzie poprawione, bo tam też o tym mówili. Też na tym coś tutaj myślą z tego, co mówił. I chyba tyle było. To było spotkanie tylko ten Dev Team. To jest screen z Los Angeles, tam co pokazuje, gdzie spotkanie devów w Los Angeles jak było. Ogólnie z tego, co wiem od ludzi, którzy tam byli na tym spotkaniu, bo mam w gildii, znaczy w sojuszu mamy 3 osoby, które tam były, bo wysłali screeny. Jak to mniej więcej wyglądało? Wiem, że niektórzy tam podawali różne tam takie gifty. Musiałbym tam gdzieś odpalić tego Discorda, zobaczyć co tam wszystko podawali, ale oczywiście poza portrzykiem, tam jakimiś kartami, jakimiś tam innymi takimi bajerami, nie wiem czy poduszki, bo mnie nieraz o poduszkę Artemizji ludzie pytali po pierwszym w ogóle spotkaniu w Polsce. Nie wiem czy tam mieli te poduszki, które były w tle do handlowania, ale pozostawali parę tam takich giftów, fajnie tematyczne były, to nie wiem czy gdzieś na początku jak ten z tych ludzi, którzy tam zapowiadają i przedstawiają nam patche, nie pamiętam jak on miał akurat na imię, ale on tam pokazuje, że pokazuje potiony, takie bardzo potiony, to są takie bardzo potiony jak w Teroli, które kupujemy tam za walutę i po prostu z tych potionów mieli takie swoje, powiedzmy, ala drinki, czy też tam popitki, tak. Więc też tak bardzo klimatycznie fajnie to było rozwiązane tam w Niemczech, więc uważam, że fajnie, że coś takiego robią, fajnie, że robią to w takich krajach, gdzie są wszędzie praktycznie, bo byli w Ameryce, byli w Europie, wiadomo w Polsce raczej nie przybędą, bo to w Niemczech jest w Niemczech jest chyba więcej graczy niż w całej Europie, chyba Niemcy mają najwięcej graczy Rise of Kingdoms, z tego co wiem, ale mogę się mylić, bo może być jeszcze Francuzów dużo. Nas Polaków jest dużo, ale nie wiem, czy ma jakieś tam konkretne statystyki. Wiem, że dużo Polaków, którzy mają naprawdę niezłe konta, siedzą gdzieś tam po jakichś innych zagranicznych KD, nawet nie przyznają do swoich rodaków, bo to prawda, że tak dużo takich graczy wiem, że siedzi gdzieś tam gra. Więc no tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, rozwijamy go, pchamy przez cały czas go do przodu. Trzymajcie się, na razie, hej.